Przez ten samochód można było niejednokrotnie zarobić w twarz. Wystarczyło powiedzieć właścicielowi Arteona na głos, że ma Passata. Arteon to nie jest Passat. Tak samo jak Shooting Brake to nie jest kombi. I ja muszę dzisiaj bardzo uważać, bo papież jest ogromnym fanem Arteona. Więc przed Państwem Arteon, który nie jest Passatem, oraz papież, który nie jest papieżem. - 2019 rocznik, 82 000 kilometrów przebiegu. Mówię oczywiście o samochodzie, a o nie człowieku, który siedzi za kierownicą. Jak słyszycie, jedyna słuszna jednostka według wyznawców diesla, czyli 2.0 TDI o mocy 150 koni, napęd tylko naprzód, ale skrzynia DSG. Samochód z polskiego salonu, drugi właściciel, wszystko jest jak być powinno. A gdybyście chcieli takiego Arteona, to zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. do wyboru macie ponad 120 egzemplarzy z różnych roczników. Od 2017 był produkowany, więc są i takie najstarsze za 80-100 tysięcy złotych, są takie z mniejszymi przebiegami za ponad 100 tysięcy złotych, a są nawet jeszcze dostępne takie podemonstracyjne, bo auto już nie jest produkowane, nie można nowego kupić, ale można kupić podemonstracyjnego, około 10 tysięcy kilometrów przebiegu i kosztują nawet ponad 200 tysięcy złotych. Więc ceni się ten Arteon. Ceni się, bo dalej z tym samochód jest popularny, wiesz, w swoim segmencie. Co tak patrzysz na moją fryzurę? Śnieg pada? Ty jakoś Czy co? albo posiwiałeś od Posiwiałem. ostatniej wizyty, albo ten gres spadający z nieba ci się to tak we jedno, włosy jedno i zaplątał. drugie. Jedno i drugie. Zastanawiam się nad Twoją opcją, w sensie, Ty, wiesz, what the fuck jest z tymi Arteonami, że one tak trzymają cenę dużo lepiej niż Passaty, mam wrażenie. Bo Passata z porównywalnego rocznika możesz kupić za 70% ceny Arteona, z tym samym silnikiem, Tak. z tym samym wyposażeniem, z takim samym napędem, więc o co chodzi? wiesz, nie wiem, powiem Ci, że ciężko powiedzieć, no bo jakby samochód też jest trochę mniej praktyczny od zwykłego Passata, nie? Ale wygląda inaczej. Ale wygląda inaczej. I szczerze mówiąc, tutaj mamy wersję przedliftową, bo auto miało lifting w 2020 roku. Tak. Wówczas wprowadzono tutaj taki świecący pasek LED. Jednocześnie też w 2020 pojawił się Shooting Brake i Shooting Brake bardzo mi się podoba, ale jeżeli chodzi o przód, to zdecydowanie wolę ten przedliftowy. Ja też wolę ten przedliftowy, bo ten pas LEDowy, no ale to jest, wiesz, o gustach się nie dyskutuje, no mnie się mniej jakby podoba, nie? Ale o tym już można podyskutować. Wiesz co? Czy też nie ma o czym? Podyskutować? No to jest chyba jedna z najpopularniejszych jednostek napędowych, jeżeli chodzi o grupę Volkswagenowską, czyli dwulitrowy diesel o mocy 150 koni. Były jeszcze wersje 190-konne i biturbo I 240 koni. No słuchaj, no to 150 koni i 190 koni różnią się tylko oprogramowaniem sterownika? zazwyczaj tak, Czy jakimś jeszcze tam mają- sprzętem mogą być wtryskiwacze inne. A turbina? Turbina może być inna, chociaż jakby jest tak zazwyczaj, że robisz 150 chipem i robisz 190, nie? Jakby I nie szkodzi mu to zbytnio? nic. Miałem kilka samochodów takich, które sobie sam zrobiłem z tej słabszej wersji na mocniejszą i jeżdżą, nawet spalanie spada, także ja tutaj bardzo często... No bo mniej wykorzystujesz pełną jakby moc po prostu. Inaczej się i samochód wkręca, moment. więcej ma momentu, jakby nie chodzi o to moc, tylko o ten moment, auto lepiej się wkręca, lepiej jeździ. Słuchaj, silnik, no wiadomo, no to jest, jakieś tam awarie mogą się w nim zdarzyć, no częsty przypadek, nie wiem, chodź. To na kuny tak robi? Tak, na kuny. Słuchajcie, zobaczcie, to jest taka jedna dziwniejsza świeca żarowa. Tu mamy trzy. I pierwszy, No. drugi i czwarty cylinder są zwykłe. Tu jest taka nietypowa z takim czujniczkiem. Czasami ta świeca potrafi strzelić, bo A czemu ona jest wiesz co, to jest świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia w komorze spalania, czujnikiem temperatury i tak dalej. I one czasami strzelają. Niestety ta jedna świeca kosztuje 1200 zł w serwisie. matko. Normalna świeca 90 zł. One czasami strzelają, więc to nie jest tak, że ten samochód jest bezawaryjny, że tu się nic nie dzieje. Trzeba pamiętać o rozrządzie. Tutaj producent przewiduje rozrząd na 240 tysięcy i Ojej. lepiej go wymienić dużo wcześniej. Co znaczy, jak dużo wcześniej? Przy jakichś 180 tysiącach. No nie czekałbym do 240 tysięcy. Okej. Ale jak mamy auto, które ma 80 parę tysięcy, to rozumiem, stówkę jeszcze zrobi na tym rozrządzie. Stówkę jeszcze zrobi, ale jeszcze trzeba pamiętać o czasie, bo jeszcze producent mówi o czasie, czyli mówimy 240 tysięcy bądź 6 lat. Pasek jest gumowy, więc on się Czyli w starzeje. tym roku już wymiana. No, czekać go będzie wymiana rozrządu. Tak. Okej. I jaki to jest koszt? Słuchaj, pompa wody to jest koszt około 500 zł, bo to jest pompa wody ze zmienną geometrią, taka pociśnieniowa, która zmniejsza swoją wydajność bądź zwiększa.
I koszt jakby rozrządu, czyli Całego, mów pasek, od razu, tak dalej, wszystko około wymieniamy 1000, i 1200 robocizna. zł. I robocizna to jest też około 1000 zł. Zależy kto go robi, no zależy jaki Okej, warsztat, czyli w nie? 2500 zł się To zamkniemy. No to i tak w nie ma... dwójce myślę, że spokojnie powinniśmy się Dobrze, zamknąć. Nie? w ASO byłoby to pewnie ze 2 razy droższe. No myślę, że tak. Nie? Oni wiesz, mają godzinę droższą, więc... Dobrze, więc jeszcze na jakieś pewno, nie? niespodzianki? Słuchaj, niespodzianki, no są takie, czasami zdarzają się na przykład często na zbiorniczkach, ale to już mówiliśmy pewnie w innych samochodach. Jest tutaj taki napis Mid Silicat. Jest tutaj taki woreczek, który powoduje to jakby starzenie tego płynu i tak dalej. Te woreczki czasami się potrafią rozerwać i ten granulat, który jest w tym woreczku dostaje się do układu chłodzenia, zapycha często nagrzewnicę. Jakby to są tematy, ale jakby to nie są tematy, które tylko tyczą się Arteona, tylko mówię całej grupy Volkswagenowskiej. Okej, tak? i nie występują też, jak rozumiem, nagminnie. Nie występują na gminie, ale się zdarzają. I czy to będzie silnik diesla, czy to będzie silnik benzyny, to te zdarzają się, więc warto wtedy sobie wymienić, słuchajcie, kupić zbiorniczek bez tego napisu, czyli bez tego woreczka, założyć, nic się nie dzieje. Co z innymi jednostkami? Bo tutaj mieliśmy diesle w tych kilku odmianach mocy, ale mieliśmy też benzyny 2.0, które miały i 180 koni i 260 coś i nawet 320 w odmianie R. Werce. Mieliśmy mniejsze silniki benzynowe, czyli 1.5 TSI, który stosunkowo rzadko jest akurat w Arteonie Wiesz co, spotykany. no bo on ma- Co z nich polecamy, a co odradzamy? Słuchaj, 1.5, też już kilkakrotnie rozmawialiśmy, on ma też swoje wady. Tam najczęstszą wadą, która występuje, to jest popychacz rolkowy na zaworach. Te igiełki się z nich wywalają i to jest najczęstszy problem. Nagar na zaworach, też bardzo częsty przypadek. Natomiast jest on szczelniejszy, nie? Niż taka 2-litrówka. Będzie na pewno mniej nam palił. No ale wiadomo, pytanie jak masa do mocy, nie? Czy te 1.5 jak będziemy go bardzo cisnąć, to nie zbliży nam się do 2 litrów. Ja bym bardziej wybierał 2-litrowego. Na pewno odradzamy plugina, który był na silniku 1.4 TSI i ani nie jeździł dobrze, ani nie palił Tak. mało po tym, jak się rozładował akumulator. W dodatku miał ograniczoną praktyczność we wnętrzu, więc takiego Arteona plugina sobie darujcie, bo to stara technologia plugin po prostu. Jeszcze nieefektywna, niewydajna Początki ich jakby... i to były, można powiedzieć, eksperymenty pierwsze z tego typu napędami. Jeżeli chodzi o hamulce i zawieszenie, jakieś niespodzianki? Jeżeli mam zwykłe zawieszenie bez DCC, czyli bez tej regulacji Dynamic twardości, Chassis Control, no to raczej jest bezawaryjne, wytrzymuje około 200 000, na 180-200 tysięcy, potrafią czasami amortyzatory podciekać, koszt amortyzatora to jest 500-600 zł. Ale sugerujesz, że dopiero w okolicach 200 000 200 000, amortyzator? tak. Okej, Mniej i więcej. wtedy ile kosztuje jeden? Mówię około 500-600 zł i to mówię o takiego nawet dobrego bardzo producenta. No to nie są to spektakularnie wysokie koszty. Jeżeli chodzi o zawieszenie, częsty przypadek jest, bo to jest zwykły wahacz trójkątny i ta tylna tulejka często się wybija jakby z tego, ale koszt tulejki to jest około 80 do 100 zł w oryginale. Więc to też nie jest jakiś duży koszt i wszystkie tulejki stworznie mamy wymienne, więc nie musimy całego wahacza wymieniać, nie? No Także dobra. to jest duży plus. Samochód, jeżeli chodzi o design, zupełnie inny niż Passat, chociaż zbudowany na platformie Passata. Nieco dłuższy niż Passat wizualnie. To, co go odróżniało, to bezramkowe szyby, ale jednocześnie, o Jezu, jak brzydko to się zamyka. No jak typowy Volkswagen. Nie, No tak. no nie. No tak. W Passacie dużo ładniej się drzwi zamykają. Uhoho! Koszmar! Już nie pamiętałem, że to tak brzydko się zamyka. Natomiast jak się otwiera bagażnik, To pamiętasz? Mocno, ciąg. Źle to robisz, wiesz? Ostatnio widziałem taki tutorial, że źle otwierasz klapę. proszę, Że tak się, mistrzu. zobacz, że tak się otwiera. Nie ciągniesz za emblemat. Zobaczcie, A tak? tak się otwiera klapę prawidłowo. Ale tutaj nie ma kamerki. Nie ma. Bo tam bardzo jest? częstym przypadkiem nie ma. Nie ma kamery cofania? Nie ma. Słuchajcie, bardzo częsty przypadek, otwieramy tak i ciągniemy go za emblemat i często te emblematy potem się psują. No ale to powinni robić, ja tak. zawsze to otwierałem w ten sposób. Ja Nigdy też. nie zdarzyło mi się Ja inaczej. też, słuchajcie, 20 lat pracy w Volkswagenie z marką Volkswagena, Ale to jest a ja nawet- ostatnio obejrzałem rolkę na TikToku i Ale tak się to otwiera. gorzej się otwiera tak, nawet się gorzej podnosi tą klapę. Tutaj jest taki naturalny i takie masz pewne Normalne, oparcie tej dłoni. A tu jak tak otwieram, to mi się wyślizguje łapa. Bardzo często się przez to właśnie psuje ten emblemat i to często widać nawet w Seatach na przykład. Seaty jadą gdzieś po ulicy, mają z tyłu emblemat. No właśnie przez to. Dobra, nie urwijmy. Nie. To była i nadal jest duża zaleta tego samochodu, bo w atrakcyjnym nadwoziu udało się bardzo praktyczny bagażnik zmieścić. Ma na papierze 563 litry, ale jak na niego patrzysz, to mówisz, kurde. Nie no, chyba trochę więcej. Co? Więcej. Jakby to był chiński producent, to by napisali, że to ma 1500. Naprawdę, bo oni mierzą wszystko do dachów, wiesz? Ostatnio zwróciłem na to uwagę, przygotowując dokumentację
na kanał Find Car o modzie 9 i napisali tam, że ona jakieś tam 600 litrów czy coś, tylko drobnym druczkiem na dole było do dachu. Ostała mi się niestety tylko jedna walizka, bo moje dzieci pojechały na obóz narciarski, ale ona dobrze uwidoczni to, co chcę pokazać, że tutaj wchodzą Ci w takim nadwoziu liftback w ten sposób walizki i to jest tylko jedna i zobacz, to się powinno nam zamknąć normalnie. Nie ma elektrycznej klapy, w ogóle bez najmniejszego problemu, więc tutaj zobacz, takie wielkie walizki, To ze 3 wejdą. gdzie tam masz jeszcze za nią miejsce na jakieś drobne rzeczy, kocyki dzieci, jakieś tego typu pierdoły. 2, 3 walizy, takie jedna obok drugiej, jeszcze tu masz przestrzeń, jeszcze masz tutaj wnęki, więc tam chowasz jakieś bagaże. No jest ultra praktycznie. Nawet jak ją położę w ten sposób, to zobacz, przesunę tam do tyłu, ile tu jest miejsca, ile nad tą walizką jeszcze. No można to zagospodarować naprawdę idealnie i przewieźć kupę gratów, a jeszcze jak najedziesz dalej i naprawdę musisz się porządnie zapakować, przytrzymaj to Piotruś jak możesz, to ciekaw jestem jednej rzeczy. Na stojaka? No nie. No nie. Wywalamy szybę tylną? A tu jest rączka, wiesz, i tą rączkę pamiętaj, ja obejrzałem film na TikToku i nigdy tak, tylko tak trzeba. A wiesz dlaczego? Tak. Bo tu wtedy bicka robisz. No, więc jak masz Arteona kupujecie, to kupujecie, pamiętajcie, bez elektrycznej klapy, tylko wychodzicie wieczorem 10 razy, 10 razy i 3 serie. A oprócz tego, że wygospodarowali tutaj w cholerę przestrzeni, to jeszcze udało im się znaleźć miejsce na koło dojazdowe i wszystkie graty. Co więcej, mam wrażenie, jak patrzę tutaj na tę przestrzeń, tutaj pełnowymiarowe koło by weszło. No myślę, że spokojnie. Nie? Tutaj akurat jest dojazdówka, ale weszłoby pełnowymiarowe bez najmniejszego problemu. Duży szacun. W takim nadwoziu tak praktyczny bagażnik schować, a czy wersje 4Motion, bo one występowały i w biturbo, i z mocniejszymi Wiesz co, benzyniakami. były 4Motion, I z tym oczywiście. 90-konnym TDI też występowały. Tak, Tam tylko był teraz- mniejszy bagażnik? Właśnie wiesz co, nie chcę tutaj ci skłamać i wymyślić, nie pamiętam. Albo wiesz? może nie było po prostu wnęki na koło zapasowe. Mogło nie być, nie, wnęka mogła być, tylko mogła być mniejsza i mógł być zestaw naprawczy dookoła, a Okej. nie... To dobre pytanie, nie sprawdziłem tego nigdy. A, widzisz. Jak jest A, bagażnik? widzisz. Jak wiecie, to napiszcie, jak macie takiego Arteona 4x4. No nie. No nie, odsuwaj się, No chłopie, nie, ja mam no tutaj nie. tyle miejsca, że jeszcze Uważaj. druga osoba na kolanach by mi usiadła. I to druga zaleta Arteona. Czyli Dobra. de facto, jeżeli chodzi o wnętrze, to był Passat albo nawet Super. Mnóstwo przestrzeni na kolana. Bardzo, masz całkowicie obniżony fotel? A, poczekaj, właśnie, poczekaj. Czekaj. Dobra. To nawet jak teraz się całkowicie opuściłeś, to ile to Ale ja mam masz tutaj miejsca? pyte miejsce. No właśnie, i jeszcze ja mam miejsce na kolana, jeszcze mam miejsce na stopy, brakuje mi miejsca nad głową przez opadającą linię dachu. Ale jak usiądzie tutaj ktoś, kto ma 1,80 m wzrostu, to może sobie jechać na drugi koniec Europy, z przerwami oczywiście, i nie będzie mu tutaj wcale źle, bo fajnie jest wyprofilowane to oparcie kanapy, że nie siedzisz jak na ławce w parku, tylko jesteś nawet delikatnie pochylony. Wysoko jest siedzisko dosyć. I wpadasz jeszcze, nie? Więc tak wpadasz w to przyjemnie. Więc naprawdę nie mam uwag. Przedziwna konfiguracja tego samochodu jest. Nie ma elektrycznej klapy, masz szmatę na fotelach, brakuje mu wielu funkcji. Fotele z przodu są manualne, czy ten elektryczny? Taki częściowo jest Wiesz co, elektryczny. częściowo ma te regulacje... A ma na przykład tego? grzane Grzane ma, ale z tyłu. Grzane ma też fotel, to widziałem. Tutaj, no ale tak, ale z tyłu ma nawet ogrzewane fotele i ma trzecią strefę. Masażer chyba ma. I ma trzecią strefę klimatyzacji, gdzie można sobie ustawić temperaturkę. Gniazdo 230 V do 150 W urządzenia można podłączyć. Tylko jedno USB niestety i klasyczne, bo dopiero w wersji po liftingu pojawiły się USB-C. Brak Nie ma kieszeni jakichkolwiek. Nie ma kieszeni. Jakichkolwiek w fotelach. No jeszcze gniazdo zapalniczki. Nie ma nawet podłokietnika z tyłu. No brak podłokietnika z tyłu w kanapie, a są ogrzewać dupę se można. No mówię, Wiesz, przedziwna. taka, Niemcy często tak dziwnie konfigurują, nie? Przedziwna Z przodu mają konfiguracja. elektryczną szybę, a z tyłu ma korbę, bo on stwierdza, że oni tak z tyłu nikt No nie tu jeździ, tu na szczęście mają już elektryczne. Łatwo dostępne zapięcia i Sofix fajne, bo z ruchomymi klapkami, więc z jednej strony jest to zasłonięte, z drugiej jak wpinasz fotelik, to będzie to prościutkie i nie? Nie zbiera szybciutkie. się syf, a potem nie szukasz tych Tak. zasiepek. Natomiast no, druga osoba tutaj nie pojedzie ze względu na dosyć wysoki tunel środkowy, ewentualnie jakiś dzieciaczek na krótkim dystansie. Samochód można przyjąć jest 4-osobowy de facto. Wysiada się łatwo.
prosto. Nie ma tragedii. W naprawdę ładnym... Uwaga. W naprawdę ładnym, atrakcyjnym, fajnym nadwoziu, które moim zdaniem super się zestarzało. W ogóle nie widać po tym aucie, że on ma Ja bym 8, w a ogóle w nie zasadzie powiedział. prawie 9 lat, jeżeli chodzi o stylistykę. I jeszcze w takim ładnym nadwoziu udało im się wygospodarować zajebiście praktyczne wnętrze. Duży bagażnik, który jest łatwo zagospodarować nawet wielkimi walizkami i bardzo przestronną tylną kanapę, gdzie osoby do 1,80 m to będą miały rozpustę, jeżeli chodzi o przestrzeń. Chodź, zobaczymy, jak to teraz jeździ. O jednym nie powiedzieliśmy. 2019 rok, czyli w tym roku skończy 7 lat. I naprawdę, jak na 82 000 kilometrów, to stosunkowo niewielki przebieg, to śladów zużycia nie ma tutaj żadnych. Ta tapicerka na fotelach jest jak nowa. Nie jest to skóra, tylko jest to po prostu zwykła szmata. Weź ją z łapanką. Ale to absolutnie... Tak, ona jest gruba. Ale Czuję, to że to nie jest taka, absolutnie wiesz, nigdzie nie jest powygniatane, nie jest nigdzie popękane, tu nie ma najdrobniejszego zagniecenia nawet. To samo tyczy się wszystkich tych plastików i elementów ozdobnych, dekoracyjnych pod tytułem te listwy, bo tutaj też zero śladów. Na kierownicy No, ona jest trochę przetłuszczona. ale to... nie ma też śladów takiego zużycia ponadnormatywnego, więc wystarczy ją odtłuścić i będzie jak nowa. To jest jedyny element, gdzie widać naprawdę ślady zużycia. Ale wiesz od czego? Od pierścionka jakiegoś. Ale co dziwne, od tego pierścionka nie ma tutaj śladów, Tu jest, bo to jest zobacz, miękko. tu tak jakiś jest taki. Ale to drobny. Taki Naprawdę drobny. Natomiast zaciągnięcie. tutaj jest to po prostu poobijane, tak jakby ktoś cały czas tutaj na tej skrzyni sobie trzymał łapę. No, jest to takie nie dzisiejsze i niewspółczesne, tak bym powiedział, w sensie kwadratowe, siermiężne i tak dalej, ale z drugiej strony masz klasyczne zegary, masz już wszystko, czego potrzebujesz w multimediach. Fajne są te multimedia, bo to jest ten system, gdzie jak zbliżasz dłoń, to dopiero wyświetlają Ci się ikonki. Panel klasyczny klimatyzacji, ogrzewane zydle są, oczywiście ona tutaj z przodu dwustrefowa, trzecia strefa z tyłu. Masz wszystko, czego potrzebujesz i najfajniejsze jest to, że po 8 latach to się nie zestarzało brzydko. To nadal wygląda estetycznie i jest podporządkowane wszystko ergonomii. Temu, żebyś wiedział, co kliknąć jadąc, patrzył na drogę, a nie musiał się zastanawiać, gdzieś, nie? stresować, grzebać tutaj w multimediach. Czy te mapy nadal można aktualizować? Tego, co mi wiadomo, to tak, tylko... I są takie najnowsze, tylko to wymaga Tak, wizyty w serwisu nie? i to wiesz, no jakby nie wiem, ile to kosztuje, bo tak szczerze między nami to nikt tego w serwisie nie robi, nie? Czyli lepiej sobie podpiąć Apple CarPlaya albo Tak, Android Auto. Tak, tak. Aczkolwiek ten samochód nie ma Apple CarPlaya, trzeba go dołożyć. Okej. Bo nie ma i dziwne. Ale bo można to zrobić? Można to zrobić. Oprogramowaniem tylko, czy jakiś Wiesz co, moduł? Na kartę trzeba wgrać nowe oprogramowanie i przez softa to zrobić. W serwisie to kosztuje około 1500 zł, ale wiem, że na internetku zaczynają się ceny, już tam potrafią ludzie pomóc od 300-400 zł. O matko, to rzeczywiście to za... Natomiast nie ma i to dziwne, że nie ma, bo tak jak wspomnieliśmy o tej wersji wyposażeniowej, dziwnie troszeczkę, nie? Że tego CarPlaya A to nie pani czy pan jeździ tym samochodem? ma. Małżeństwo. Małżeństwo z Jak pan to ma z dzidziusiem. małą głowę, a jak pani No, to pewnie to, pani jeździ to częściej. pani jeździ. No ale właśnie ja lubię takie... W Volkswagenach zawsze lubiłem praktyczne rozwiązania. Co znaczy praktyczne? Że tutaj masz wygospodarowany schowek na okulary. Że podłokietnik reguluje Ci się nie tylko wzdłużnie, ale go możesz wysuwać i każdy znajdzie sobie odpowiednią pozycję jego do trzymania łokcia. To, że ten fotel ma wszechstronną regulację i kierownica. Fakt, że te ergo fotele, które tutaj mamy, One są mega zarąbiście wygodne, trzymają i są wysokie, mają oparcia i świetne podparcie boczne i tutaj. A ja coś Ci tylko powiem, No. bo tak się rozgadałeś o tych wszystkich ergonomiach, a Ty nawet nie zwróciłeś uwagi, że przejechaliśmy po tych płytach, mamy samochód z bezramkowymi drzwiami i nic nie trzeszczało. Zwróciłeś na to uwagę? Nie, bo się... No właśnie. Bo to jest stara, dobra szkoła projektowania samochodów. I ta szkoła mi się podobała. Nic nie A to, co trzeszczało, się nic teraz nie brzęczało. odpierdala w niektórych autach, po prostu mi się nie podoba. Bo tam nie projektują samochodów projektanci, tylko księgowi. Nawet nie księgowie, Nawet tylko nie- ci, którzy, wiesz, całe życie spędzili w tym. Potem poszli na studia i stwierdzili, że to samo będą wsadzali do samochodów. I to jest ten problem. Tu zobacz, pokrętełko, tu sobie krętnisz, czujesz pod tym pokrętełkiem sobie, że Ci tam przeskakuje ta temperatura, nie masz tych wyświetlaczy,
skóry się palcują, brudzą i tak dalej, nie? Zobacz, można zasłonić. Jest tu troszkę piano, ale w minimalnej formie. Na szczęście nie jest to cała konsola środkowa tak. z niego zrobiona. Wszystko możesz sobie pozasłaniać. Tu nawet drobną półeczkę masz, żeby sobie położyć właśnie kluczyk. Jest auto hold. No, czego więcej potrzeba? No im więcej testujemy, powiem Ci, tych samochodów kilkuletnich, jeszcze przed ekranozą, zanim nastała moda na upakowywanie wszystkiego w 2020, ekranach, nie? 21 mniej To- więcej. to tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że pojechaliśmy nie do końca słuszną drogą, jeżeli chodzi o te wszystkie ekrany. No to działa już z lekkim opóźnieniem, widać, że to nie łapie od razu, tylko trzeba chwileczkę poczekać, Ty, no, aż ale mamy animacja... 7-letni, Tak. 7-letni A jest App Connect. tak, ale można nie ma- odblokować widzisz, za tak. pomocą kodu aktywacyjnego, skontaktuj się z dealerem. Ciekawe. Ty narzekasz w Volkswagenie na szybkość, a przypomnij sobie Toyoty No. z 2022-2023 roku, jak działają. No tam to jeszcze Atari było. Nie? Natomiast tutaj zużycie paliwa, no około 5. W trasie myślę, że jesteśmy w stanie nawet zejść poniżej 5. Trybów jazdy widzę brak, absolutny. Łopatki są? Są łopateczki, łopatki. takie malutkie, Są, schowane są. tak, że prawie ich nie widać. To jest tryb sportowy, o to wszystko, co można zrobić. Nawet to nie jest, o tak, to jest tryb sportowy. No. Ale bardzo fajnie, przyjemna skrzynia biegów DSG. Ja uwielbiam skrzynię DSG w Volkswagenie. Naprawdę dopracowali tą skrzynię tak, że ta skrzynia daje przyjemność z jazdy, nie? No, tylko trzeba wymienić po 100 tysiącach, nie? Ale kto Ci tak powiedział? Bo piszą w internetach, na forach, w komentarzach. Posłuchaj, jeżeli chodzi o skrzynię DSG, to jeszcze zależy, którą mamy, bo mamy ich Wiesz, jak to jest? 3-4 rodzaje, bo mamy starą DQ250 i DQ500, a potem wprowadzili suchą skrzynię DQ200, 7-biegową. A tu jest 7-biegowy Tu już, jest nie? 7-biegowa, tylko tu jest mokra DQ381. No i wiadomo, że dopracowali, już nie ma takich wielkich problemów, jak były kiedyś z tymi skrzyniami, że tam mechatroniki, sprzęgła i tak dalej padały, kiedy Volkswagen to dopracowywał. Zdarzają się w tych skrzyniach, które mamy tutaj, czyli 381, błędy z czujnika ciśnienia sprzęgieł. One są na mechatronice. I zdarza się, nie powiem, że nie, że przyjeżdżają klienci, czy to będzie Volkswagen, Skoda, że są błędy z tej skrzyni, ona wejdzie w typ awaryjny. Koszty naprawy nie są aż takie duże, bo tą mechatronikę można naprawić w warsztatach, które się specjalizują w naprawach elektroniki i to jest koszt około 2000 zł. Więc jeżeli chodzi o to, no to nie jest jakoś mega dużo. No, gdyby Jak nam na przyszło- skrzynię, to nie. Jak na skrzyni to nie jest dużo, a bierzmy pod uwagę, że gdyby przyszło nam wymienić tę mechatronikę w serwisie, no to powyżej 10 tysięcy złotych. A rozumiem, tutaj to nie grozi, tej skrzyni. Wiesz co, nie, no bo jeżeli olej wymieniamy, tutaj Volkswagen sobie stwierdził, że wydłuży interwał wymiany oleju na 80 tysięcy w porównaniu do tych poprzednich skrzyni, co były co 60 tysięcy. No aczkolwiek ja tam namawiam jednak zostać przy tych 60 tysiącach, wymieniać olej na czas i Ile ta operacja każdą. kosztuje? Tu wchodzi około 6 litrów na wymianę, no 5-6, różnie, zależy ile tam nam wejdzie. Litr trzeba liczyć około 150 A zł. robocizna? Robocizna różnie, to jest około 2 godzin czasu pracy. Więc jak u Ciebie to jakieś 8 tysięcy. Jakieś 8,5 mniej więcej. No, teraz po ale już nowym roku. brutto. No tak, no bo wiesz, po nowym roku jest... Brutto, ale bez faktury. Brutto, ale bez faktury. Po nowym roku jest aktualizacja cennika, nie? Okej. Nie, to nie jest duży koszt, tak? Filtr kosztuje około tam 100-150 zł, tak? Więc nie jest to duża operacja, nie jest droga operacja. Mówię, jakby mamy cały czas, wiesz, do czynienia z grupą Volkswagenowską, więc te części są powtarzalne we wszystkich innych samochodach, więc one też mają jakby swoją dostępność. Ceny też są w miarę przystępne, bo w eksploatacji nie jest drogi. Filtr oleju 20-25 zł, filtr powietrza 50 zł. No to porównując do reszty, nie jest dużo. Nie? Jak na Jakiś klasę premium. ciemny jesteś w tym obrazku. Ciemny jestem? Ciemny. A ty mnie teraz obrażasz? No ile tam teraz jest? Sprawdzam. 6,5. Czekaj, wyjedziemy na trasę, nam trochę powinno spaść te spalanie. No teraz strasznie dużo pali. To może to jest zużycie oleju. Nie napęd nowego. Nie, no w życiu. No nie poszalejemy dzisiaj, co? No Pogoda nawet nam, 0 100 nie zrobimy. pogoda nam nie dopisuje. A jakie ma 0 100? Koło 6, nie, Co? koło 7 chyba. No jakie 150 koni? No, Dałeś. Czy to będzie z 9,5 sekundy albo bliżej z nami 10? to na pewno. To jest samochód z tej kategorii, na który patrzysz z zewnątrz i mówisz: wow, fajny, ładny, przejadę się.
Zaczynasz jechać i usypiasz. No to w środku... Ja już wszystko tutaj opowiedziałem. W środku niczym cię jakimś nie Jeszcze powala. nie minęliśmy wiesz. tablicy, koniec Grodziska Mazowieckiego, ja już wszystko powiedziałem. A ty już śpiący jesteś. No, ja już bym w Kimkę poszedł. Jeżeli Dobra, chodzi to- o elektrykę, to tutaj coś sprawia problemy? Czy elektrycznie jest dopracowanie? Wiesz co, czasami radio się przewieszają, ale to pomaga tutaj sofcik, zrobienie softa, więc... Czyli aktualizacja. Tak, aktualizacja. Z takich innych przypadków elektrycznych No, ale ma nawet asystenta parkowania. ma. Co za Mówię, przedziwna nie? konfiguracja. Ktoś tam chyba dobrze tam konfigurował ten samochód. Nie ma Albo trybów, dobrze wyliczył, wiesz, nie ma finansowo. trybów jazdy, podłokietnika z tyłu, ale ma kurna asystenta parkowania i grzane dupy z tyłu na kanapie. No liczyłem, że spalanie przy takiej jeździe 60 na godzinę to będzie 3,5 litra, a nie 5,4. Takie? No to co, popijanie, nie? 5,4 przy takich... No to on prędkościach? 5,4 też będzie palił przy 120. No właśnie, tak mi się wydaje. No, nie? tak. Który teraz bieg ma? A, bo ma 5. bieg, a Piątkę jeszcze ma. ma 2 biegi Tak. przecież do wykorzystania. No to może tak być rzeczywiście. Kontrola trakcji się włącza. Ale ingeruje tak, że nie odcina Ci przepustnicy, Nie. Czułeś, żeby tylko coś na szarpało, kołach. czy Nie, coś? nie, właśnie nic nie szarpie. Robi to bardzo płynnie, ładnie. W ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę też na to, że ten silniczek cichutko pracuje. Tak. Dobrze jest wyciszony, no przy Mhm. czym nie wkręcasz go teraz na wysokie obroty. Niemniej on te 320 Nm zaczyna generować przy niskich obrotach, więc nie musisz go wysoko kręcić, żeby płynnie, ładnie przyspieszał. Nie wiem, czy my tu damy radę 120. Nie ukrywam, Nie. bo... Ale zresetowałeś, tak? Mhm. Ale cichutki jest. I subiektywnie, i tutaj mamy takie wskazania. No takie 63-64 decybele. To cichutko. Biorąc pod uwagę, że jedziemy po błocie de facto, błocie, które jest na betonie, że pracuje wycieraczka, że cały czas uderza ten gryztak i ten śnieg w przednią szybę, to jest bardzo dobry wynik. Poniżej średniej krajowej. 63-64. No, jest naprawdę gitara. I bierzemy pod uwagę, że mamy bezramkowe drzwi. No, myślę, że tutaj będzie więcej szumiało, jak pojechalibyśmy 130-140, ale co ciekawe, i to już nie jest pierwszy taki przypadek, że te diesle, one nie lubią jazdy takiej 60 na godzinę. Ale to jest niesamowite. Z czego to może wynikać? Bo jak zaczynasz jechać właśnie w okolicach 100, to on pali 4. Litr mniej niż jak jedziesz 60-70. What the fuck? Nie wiem, temperatura wyższa spalania, nie wiem. Nie wiem, ale o co chodzi. jak w sumie. Ale to nie jest pierwszy przypadek, mówię Ci. Jak jeździsz tymi dieslami rzeczywiście gdzieś tam po mieście, na krótszych dystansach, albo właśnie bocznymi drogami, to spalanie wcale nie jest No jak jakieś widziałeś, rewelacyjne. jechaliśmy tutaj, pokazało nam 6 miejscami, tak? Tak. A A teraz wyjechaliśmy na trasę? 4,3 i 4,2 się zrobiło. Tak. No przyspieszenia 0-100 nie zrobimy, szczególnie, że na te boczne drogi są ośnieżone. Po drugie, nie mamy 4Motion tutaj, tylko napęd wyłącznie naprzód, więc mija się to z Będzie się celem. męczył, więc bez sensu troszeczkę. 9,1 sekundy to jest wynik, jaki podaje producent. Tej wersji 150-konnej to w ogóle jakoś zaskakująco dobrze, bym powiedział, jak na raptem 150 koni i 320 Nm. No te 190 koni już jest fajniej, bo tam jest 8 z haczykiem delikatnym. Na 240 już schodzi poniżej 7 sekund, z tego co pamiętam, nie? Czy tam to poniżej, też- to czy też już poniżej fajnie, nie? 8, czy tam w okolicach 7 sekund. Tak, to już takie fajne rezultaty i fajne wyniki. Ale jest coś takiego, mimo tego, że to jest Passat, że jak kupujesz Arteona, to nie chcesz, żeby to był Passat, bo ty aspirujesz trochę wyżej, to już jesteś wiesz, bardziej to jest- premium. To już miałeś więcej siana, żeby sobie kupić auto. Tak, wiesz, Nie, jesteś to już- taki, to już jest taki- przed sąsiadem trochę wie. Posłuchaj, ja pamiętam, kiedy pracowałem w Volkswagenie jeszcze w autoryzacji, kiedy wprowadzili Passata CC, to był 2008 rok, bo później po lifcie... To już był CC. Już go, jakby tak, był tu już tylko napis Tak, to CC, już a nie był Passat. Volkswagen CC. I przyjeżdżali klienci, którzy mieli Passata CC i potem przyjeżdżali tym CC, przyjeżdżał na serwis i mówi, że jest na serwis olejowy, czy tam na wymianę klocków, hamulcy, czy cokolwiek. Przyjechał CC-tką. tak. No i koledzy mówią, w sensie Passatem. Nie, proszę pana, CC-tką. Czyli Passatem CC. Proszę pana, z tyłu jest napisane CC. Volkswagen CC.
Czyli CC-tką przyjechał, A on przyjechał Passatem. CC-tką, on nie przyjechał Passatem, także wiesz, to gdzieś tam, Aspiracje trochę wyżej. tak gdzieś tam w dupkę kurde koło, nie? Że to jest Passat. Także tak, po lifcie później zmienili i tego napisu w Passat Było już. CC nie było, tylko było samo CC. Ale tamten, pamiętasz, występował z 6-cylindrowym silnikiem, tym 3.6 litra. Tak, Nie? tak, To VR6. było, oj, co? VR6. No, aż to I to jeździło. 4Motion. No, 280, 260 czy 280 koni to miało. 280 chyba. Też mi się tak wydaje i to było 4Motion, tylko to 4Motion było już dołączane, czy ono było stałe? Bo tego nie pamiętam. Nie no, ono było na Haldexie. Na Haldexie, Nie? czyli Tak, dołączane, tak, nie? więc było dołączane. No tutaj w nich też jest 4Motion i szczerze mówiąc szukałbym 4Motion i z tym dieselkiem na przykład 190 koni. Tak, i w DSG i myślę, że chyba nic więcej nam Wystarczy. nie potrzeba do szczęścia. Wtedy te spalanko też jest na poziomie 5 litrów, ale nie oszukujmy się, czy on będzie Ci palił 5, czy on Ci będzie palił 4, czy będzie Ci palił 6, Fajne to auto, i tak mało pali. fajne auto, fajnie wygląda, bardzo dobrze się zestarzało moim zdaniem, o ile w ogóle można tak powiedzieć, Że bo się zestarzało. designersko jest ciągle super, w środku troszkę już widać upływ czasu, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo wszystko przynajmniej obsługuje się przy pomocy pokręteł, przycisków intuicyjnie, praktycznie jest w zasięgu ręki. Ogromny bagażnik, bardzo dużo miejsca na tylnej kanapie, więc same zalety, tylko jest koszmarnie nudny. Nawet jak siedzę w fotelu pasażera, to czuję to, że to jest nudne auto. Ale dokładnie takich samochodów szukamy. Taniej w eksploatacji, fajnie wyglądających. Same plusy i zero minusów. Pytanie, czego szukasz? Jak szukasz Czego naprawdę samochodu trwałego, ze sprawdzonymi jednostkami? Idę w to. Co? Idę w to. Idę w to? Idę w to. A co to jest idę w to? No w to. A w to. No Idę. w to. Idę w to. Dobrze, idź pan. Idź pan. Dzięki, dobranoc.